Witajcie w kolejnym odcinku z serii Tanie Granie, serii, w której sprawdzamy, czy naprawdę trzeba wydać fortunę, by pograć komfortowo w najpopularniejsze tytuły. Dziś na tapet bierzemy karty, które jeszcze kilka lat temu były obiektem westchnień każdego gracza. GeForce GTX 1070 oraz flagowy mocniejszy brat GTX 1080 w 2016 roku zdetronizowały konkurencję. Karty z rodziny Pascal oparte na układzie GP104 dzisiaj z rozrzewieniem wspominane są za swoją świetną wydajność, efektywność energetyczną i przystępną cenę. Cóż, w 2025 roku świat kart graficznych kręci się wokół ray tracingu, DLSS 4 i układów, które w swoich bebechach mają więcej AI niż niejedna Tesla. W tej galopującej technologicznej rzeczywistości łatwo zapomnieć o sprzęcie, który niegdyś był marzeniem graczy. Dla wielu GTX serii 10 to ostatnia świetna seria kart graficznych od zielonych. Nvidia bowiem miała czas nie tylko wypuszczać flagowe modele 1080 czy późniejszy 1080 Ti, ale również zadbać o mniej zamożnych i wymagających klientów, chociażby udanym, dobrze przyjętym, tanim GTX-em 1050 Ti. Witajcie ponownie, poprzednio testowałem RX 580 z 8 GB VRAM-em i z małymi wyjątkami, musicie przyznać, wypadł całkiem nieźle. W tej serii za cel postawiłem sobie przede wszystkim nie schodzić z VRAM-em poniżej 8 GB, czyli minimalnej wymaganej pamięci do grania w najnowsze tytuły. Dlatego nie zobaczycie tutaj tanich, a popularnych kart pokroju GTX 1660 Ti czy 1660 Super, ani nawet wydajnego przecież pierwszego RTX 2060. Jak chwilę poczekacie, to już w przygotowaniu jest odcinek trzeci z lepszym, ale nadal tanim RTX-em 2060 Super z 8 GB VRAM-em w cenie 550 zł. A dziś zapraszam Was na materiał o najpopularniejszych układach z rodziny Pascal i być może najlepszych GTX-ach w historii. Obie karty wyposażone są w 8 GB VRAM-u. 1070 posiada pamięć typu GDDR5, a 1080 jej ulepszoną wersję GDDR5X zapewniającą zdecydowanie wyższą przepustowość. 1070 na premierę idealnie wpasowała się w rynek high-endowy, gracze ją pokochali. Dla wielu to karta, dzięki której poznali magię Wiedźmina 3 w ultra detalach. Tylko około 20% słabsza od najmocniejszego 1080, bazuje na tym samym nieco przyciętym układzie GP104. Pascal zjadał na śniadanie swojego przecież równie udanego poprzednika z rodziny Maxwell, model 970. Do kluczowych zmian zaliczyć można z pewnością obniżony znacząco proces technologiczny z 28 nanometrów przy 970 do 16 nanometrów w 1070 i innych Pascalach. Modele niereferencyjne GTX 1070 aktualnie na portalach aukcyjnych kupić można już od 300 zł. W kwocie nieco powyżej 350 dostaniecie już ciekawsze edycje od Zotaka, Asusa czy np. MSI. Rzućmy jeszcze okiem na specyfikację techniczną. Karta zadebiutowała w czerwcu 2016 roku. Wyposażona została w 1920 rdzeni CUDA, 8 GB pamięci typu GDDR5 na szerokiej 250-bitowej szynie. Zasilana jest jedną 8-pinową wtyczką. TDP dla karty nie jest przesadnie wygórowane i wynosi 150 W. Mój egzemplarz to projekt referencyjny NVIDII, rozwiązanie turbinowe, które z pewnością do najchłodniejszych nie należy. Posiada jednokolorowe, stylowe podświetlenie i backplate, który pełni jednak tutaj wyłącznie funkcję estetyczną. GTX-y z serii 10 całkiem dobrze dawały się podkręcać. Z tej dodatkowej mocy na pewno dzisiaj skorzystamy. Nie będę jednak koncentrował się na odczytach temperatur. W przypadku kart graficznych z rynku wtórnego porównywanie temperatur nie ma większego sensu. Każda sztuka może zachowywać się inaczej, w zależności od stopnia eksploatacji układu chłodzenia i jakości pasty termoprzewodzącej. Nawet dwie identyczne karty tego samego modelu mogą dziś różnić się temperaturami o dobrych kilka stopni. Decydując się na ten model, wybierzecie prawdopodobnie tańsze, a często nawet lepsze warianty niereferencyjne. Pamiętajcie dopytać sprzedawcę o maksymalne temperatury karty pod obciążeniem, ewentualnie samodzielnie zadbać o wymianę termopadów oraz pasty.
Flagowy model GTX 1080 to przede wszystkim znacząco wyższa liczba rdzeni CUDA, ale również ulepszona pamięć GDDR5X zapewniająca znacząco wyższą przepustowość. Projekt referencyjny karty jest niemal identyczny jak 1070, TDP to 180 W. Karta nadal zasilana jest jedną 8-pinową wtyczką, jednak dla 1080 projekty niereferencyjne potrafiły mieć wtyczkę 8+6 lub nawet 8+8, poprawiając potencjał OC. Warto zwrócić uwagę właśnie na zwiększoną liczbę rdzeni CUDA do 2560 oraz przepustowość pamięci wynoszącą 320 GB na sekundę. Na portalach ogłoszeniowych 1080 zaczynają się od 400 zł, lepsze modele średnio wyceniane są na 450. Karty przetestuję na TestBenchu. Naszą dzisiejszą platformą testową będzie Ryzen 5 7500F na podstawce AM5. Płyta na chipsecie B650 oraz 32 GB pamięci typu DDR5 o taktowaniu 6000 megatransferów na sekundę. Nvidia wciąż regularnie wydaje aktualizacje sterowników. Najnowszy datowany jest na 17 czerwca bieżącego roku i obsługuje również niedawno odświeżoną aplikację. To miłe zaskoczenie. AMD, jak widzieliście na przykładzie RX 580, wsparcie zakończyło w październiku ubiegłego roku, a przypomnę, że RX-y wyszły rok po RTX-ach serii 10, dlatego brawo Nvidia, jak jest za co, to trzeba chwalić. Zaczniemy od 3D Marka i popularnego testu TimeSpy. Pierwszy test wykonałem bez ocen na domyślnych fabrycznych ustawieniach. GTX 1070 zdołał wyciągnąć 5850 punktów, 1080 natomiast nie ma powodu, by się wstydzić, notuje przyzwoite 7100 punktów. Jest to wynik lepszy o 21%. A jak Pascale wypadają po wykonaniu overclockingu? Dla wersji Founders 1070 bezpiecznie i stabilnie udało się podbić pamięć o dodatkowych 400 MHz, rdzeń natomiast plus 180. W przypadku 1080 pamięci okazały się bardziej elastyczne, bez większych problemów zyskujemy plus 550 MHz, rdzeń jak w przypadku 1070 podbiłem stabilnie o 180 MHz. To wartości, które z dużym prawdopodobieństwem wyciągną również Wasze sztuki. A jak Pascale wypadną po wykonaniu overclockingu? Przypominam, że testuję warianty referencyjne, fabrycznie więc nie były podkręcone wcale. 1070 po OC uzyskał wynik lepszy o ponad 9%, całkiem nieźle 6400 punktów, 1080 natomiast wynik lepszy o aż 11%, po OC rezultat dla karty to 7910 punktów. W dalszej części karty będę testował już tylko z podniesionymi zegarami. Przejdźmy do gier, na początek klasycznie Cyberpunk 2077. Rozdzielczość oczywiście Full HD, na początek ustawienia niskie z włączonym FSR 3 w trybie zbalansowanym. Przypominam, że techniki upscalingu Nvidia DLSS na kartach GTX nie mamy. Wymagane są do tego rdzenie Tensor, których GTX nie posiada. Obie karty wypadają dobrze, 1070 to średnio 92 klatki i stabilny 1% low w okolicach 70. GTX 1080 wynik poprawia o blisko 25%, notując bardzo dobre 116 klatek średnio i lepszy 1% low. Dla porównania około 100 zł tańszy od GTX 1070 Radeon RX 580 z poprzedniego odcinka na tych samych ustawieniach średnio wyświetlił 68 ramek obrazowych. Na ustawieniach wysokich, ponownie w Full HD z włączonym FSR 3 w trybie zbalansowanym, 1070 nadal utrzymuje FPS powyżej 60, notując 72 klatki średnio i dobre 55 klatek 1% low. Natomiast 1080 ponownie miło zaskoczył, utrzymuje średnio 105 klatek oraz 75 1% low. Dla tradycjonalistów ceniących sobie wyłącznie standardowy raster bez upscalerów,
Grę sprawdziłem również natywnie Full HD na ustawieniach wysokich. 1070 złapał już teraz lekką czkawkę, gra jednak nadal pozostaje grywalna. Średnio notujemy 49 klatek z 1% low na poziomie 38. Dużo lepiej wypada 1080, dobijając do 60 klatek średnio i lepszym 1% low wynoszącym 47 klatek. Doom Eternal przetestowałem ponownie w rozdzielczości Full HD na ustawieniach Ultra w standardowej rasteryzacji. Obie karty wypadają dobrze. 1070 średnio utrzymuje klatki na poziomie 120, a 1080 poprawia ten wynik o 20%, średnio notując 145 klatek. Wymagający Stalker 2, z którym 8 GB RX 580 nie poradził sobie najlepiej, ledwo dobijając na 30 klatek bez włączenia generatora klatek w brzydkim trybie FSR Performance, na GTX-ach wypada lepiej. Rozdzielczość Full HD, ustawienia niskie, włączony FSR, ale w trybie zbalansowanym i oczywiście bez generatora klatek. 1070 notuje średnio 44 klatki z 1% low powyżej 30. 1080 dokłada 10 klatek, wynik 54 fps i trochę lepszy 1% low. Nadal jest średnio, ale dużo lepiej niż w przypadku RX 580. Idziemy dalej. W Spider-Man Miles Morales w rozdzielczości Full HD na ustawieniach średnich z włączonym FSR 3 można grać w pełni komfortowo. Obie karty utrzymują 1% low powyżej 60, 1070 średnio notuje 75 klatek, a 1080 ponownie wynik lepszy o 20% i oscyluje w przedziale 90 klatek. GTA 5 oczywiście nie będzie stanowiło problemu dla GTX-ów. Sprawdźmy na szybko, ile klatek Full HD na ustawieniach wysokich w wbudowanym benchmarku wyciągniemy. W produkcji Rockstara różnice się zacierają. 1070 na liczniku pokazuje średnio 188 klatek, 1080 195. Nie mogło zabraknąć również Warzona, rozdzielczość Full HD, standardowa rasteryzacja, ustawienia najniższe. Na 1070 średnio mamy 100 klatek, gra jednak potrafi nieco szarpnąć, widać to w odczytach 1% low wynoszącego nieco powyżej 50 klatek. 1080 wynik poprawia nieznacznie, spodziewałem się lepszego rezultatu, średnio wyświetla 110 ramek obrazowych, a 1% low, podobnie jak w przypadku 1070, wynosi nieco powyżej 50. Tytuł oczywiście pozostaje grywalny i wypada lepiej niż na konsolach, mogłoby być jednak ciut lepiej, szczególnie w przypadku 1080. Fortnite zdecydowanie lubi się z GTX-ami. W rozdzielczości Full HD na ustawieniach niskich możemy liczyć na wynik nawet trzycyfrowy z dwójką z przodu. 1070 notuje średnio bardzo dobre 174 klatki z 1% low w okolicach 100. 1080 przebija barierę 200 klatek, średnio mamy bowiem wynik ponownie lepszy o 20%. Klatki utrzymują się na poziomie 210 przy 1% low w okolicach 115. Obie karty w tym budżecie mają sens i wypadają często sporo lepiej od poprzednio testowanego Radeona RX 580. Przygotowałem grafikę, na której widać mniej więcej, jaki wzrost gwarantuje nam kolejna dopłata. Dla jasności, podobnie jak na RX-ach w nowego Indiana Jones, na GTX-ach również nie zagracie. Indiana Jones do działania wymaga hardware'owego, czyli sprzętowego wsparcia do śledzenia promieni. Oczywiście GTX-y takowego nie posiadają. Jest to jednak jedna z nielicznych gier, które nie odpali się na GTX-ach serii 10. A już niebawem w kolejnym odcinku sprawdzimy, czy warto dopłacić kolejną stówkę i postawić na 8 GB RTX 2060 Super. Kartę nowszej generacji już z rdzeniami Tensor, hardware'owym wsparciem RT i obsługą DLSS. Czy odeślę na zasłużoną emeryturę nieco tańsze GTX-y? Sprawdzimy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam, Mani.